Cześć, witam wszystkich moich widzów. Dzisiaj nagrywam, jest godzina 1:50 czasu brytyjskiego. Wróciłem z pracy i postanowiłem coś nagrać. Przed pracą odwiedziłem charity shop, właściwie dwa, gdzie znalazłem parę ciekawych rzeczy, ale to troszeczkę później. Na początku, jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek z tej nowej serii, wystawiłem, pokazałem, zaprezentowałem tam parę przedmiotów i dla moich widzów, którzy byliby zainteresowani, mam taką ofertę. Jeśli któryś z tych przedmiotów, które były przedstawione w poprzednim wideo, podobałoby się, a jednocześnie koszty, jakby powiedzieć, przesyłki, które oferuje eBay, w zależności od gdzie się ktoś znajduje, odpowiadałyby, to po cenie mojego zakupu mogę zaoferować każdy z tych przedmiotów z poprzedniego filmu. Tak żeby ceny na eBayu są jakie są, ale jeśli ktoś wpisze nazwę w wiadomości przy ofercie, bo każdy z tych przedmiotów ma możliwość przyjęcia oferty od kupującego, na przykład poda 2 funty i w opisie, w wiadomości do sprzedawcy napisze nazwę kanału, to po prostu zaakceptuje to i jeśli będzie koszty przesyłki będą komuś tam odpowiadały, w zależności gdzie kto jest, to ta oferta jest aktualna do wyczerpania tych produktów. Wiadomo, może być, że ktoś zdąży kupić w normalnej cenie, nie będąc moim widzem, ale chcę zaeksperymentować i zobaczyć, czy po prostu jest to po prostu, jak to się mówi, do przyjęcia dla moich widzów. Dobrze, przechodzimy do prezentacji. Tutaj znalazłem właśnie z lat 70., 80. taką tacę plastikową, która praktycznie była popularna w moich młodych latach życia i myślę, że jest fajna. I ona praktycznie funta mnie kosztowała, nie? Także nie była droga. Z takich, powiedzmy, starszych rzeczy mam jeszcze talerzyk z gąskami. Nie jest to tam nic specjalnego, ale gąski robią nastrój, nie? To jest coś takiego. To też jest funt, koszt funt. Później mam już taki troszeczkę bardziej artystyczny talerzyk, dziwnie napisane, bo ja bym to przeczytał Y, ale jako Juma, czyli tam ci, co są z Niemiec, to wiedzą, co to słowo znaczy. Jest to, jak to się tak zwane Pottery Studio, czyli ciężka gliniana misa emaliowana. Następnie mam z tego rodzaju, co ostatnio talerz też otrzymałem. Za ten talerz dałem 2,5 funta. Ma zawieszkę, także coś pięknego. Na razie te wszystkie przedmioty nie są jeszcze wystawione na eBayu, także jak to się mówi, nie będą dostępne na ten moment jeszcze, nie? Później mam taką już, jakby powiedzieć, teraźniejszą porcelanową sowę na stojaczek do postawienia. Mnie akurat się takie rzeczy podobają. Praktycznie gdzie widzę płytkę porcelanową, to zaraz ją sobie po prostu
nabywam. No ta kosztowała akurat 5 funtów, nie? Ale teraz mam taką wisienkę na torcie. Pamiętacie ostatni zestaw porcelany? To mam tutaj coś jeszcze starszego jak poprzednie. Czyli tam to było z 1930 do 1939, o ile pamiętam, a to jest 1900 do 1930 roku, produkowane w Anglii przez firmę, którą zaraz już tu pokazuję pieczątkę, bo sobie przygotowałem, żeby sprawdzić, o, coś takiego. Tu jest firma Blythe Porcelain, która obecnie prawdopodobnie jeszcze, a może nawet nie istnieje, ale jest tu opisane, w jakim okresie, jak te pieczątki wyglądały. A teraz, żeby nie przedłużać, pokażemy pierwsze. Mam tych cztery jakby powiedzieć sety, zestawy. To jest właśnie talerzyk taki pomarańcz, odcieniu pomarańczy z kwiatami, i te pieczątki są tu bardzo słabo widoczne, ale pod lupą sobie po prostu sprawdziłem, to jest ta pierwsza z góry. Mało tego, pani, która mi w Charity Shopie sprzedawała, widziała moje zainteresowanie i sprzedała mi taką historię, że osoba, która podarowała, dała to donację na ten Charity Shop, powiedziała, że ten zestaw był jej babci, która była urodzona w 1800 tam którymś roku, czyli tu wychodziłoby ta porcelana z taką pieczątką jest od 1905 do 1935 roku używana ta pieczątka. No to prawdopodobnie ta pani była z końca XVIII wieku. Ona sobie taką porcelanę trzymała. Zostało cztery takie, nie będę wszystkiego wyciągał, bo ostatnio przez to był bałagan. Spójrzcie, to tak wygląda, z takim w środku, i rzeczywiście wygląda, jakby powiedzieć, inaczej, jak te już nowocześniejsze. Jest taka bardziej stonowana, elegancka. No, tu nie będzie widać, może jeszcze przez lupę pokażę. I wstępnie wydaje mi się, że właśnie ta pierwsza pieczęć, która ma ten spodek, kubek, czyli i tu coś takiego, jakby powiedzieć, prześwita. Ale te pieczątki nie są, jakby powiedzieć, wyraźne. One już po prostu się starły. To będzie to. To jest takie coś pięknego, co mi się bardzo podoba. Tu pokażę tak z boku, jak to wygląda. O, w ten sposób, nie? No. Tak. Także jeszcze raz przypominam, jeśli ktoś by był zainteresowany tymi przedmiotami, które były w poprzednim odcinku, po cenie zakupu, złożyć ofertę z dopiskiem w wiadomości do sprzedawcy, nazwa kanału, i bez względu na to, jaka jest tam cena wystawiona, zaakceptuję. Czy będzie odzew, nie wiem. W każdym razie zapraszam. Do zobaczenia, do następnego razu.